Cześć, witam Was w 149 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj znowu instalacja gazowa. Tak, wiem, część było w zeszłą niedzielę, ale tak jak Wam mówiłem, niby się prace powtarzają, ale każda jest inna. Tutaj też to jest z zeszłego tygodnia robótka. Powiem Wam, o co tam chodziło. Były piony na korytarzach, była kładziona nowa instalacja, doprowadzona do mieszkania pani. I tam się okazało, że pani miała starą instalację, pewnie jeszcze jak tą kamienicę wybudowali, bo to w kamienicy było. Była poskręcana, i puszczało tam w kilku miejscach. I tam pani, co prawda licznika nie zabrali, ale kazali szybko to naprawić, wymienić. No więc zostałem poproszony o wymianę instalacji w mieszkaniu, czyli wpięłem się w nową instalację, która już była wyprowadzona i rozprowadziłem oczywiście w miedzi i popodłączałem urządzenia. Rury te stare, część rur powiem Wam, że praktycznie mogłem ręką wykręcić bez użycia kluczy. No ale to się nie ma co dziwić, to była naprawdę stara instalacja, zresztą zobaczycie. Tam nawet nie miałem potrzeby ciąć tych rur, tylko to wszystko rozebrałem, rozkręciłem. I tam musiałem dać też 18, bo był piec gazowy dwufunkcyjny, no i kuchenka gazowa. Także tam musiałem to wszystko rozebrać, rozprowadzić nową instalację i popodłączać z powrotem urządzenie, oczywiście posprawdzać wszystko, czy działa i chyba to wszystko. Powiem Wam, taka niespodzianka, niespodzianka, jak to w starych powojennych kamienicach. Tej krzywizny ścian, sufitów nie widać, ale tam też zobaczycie, jak chciałem pod poziomicę ustawić rurę pod sufitem, jaka duża różnica, w skosie sufitu i ściany, masakra. Musiałem tą rurę ustawić pod sufit, żeby to jakoś wyglądało, bo jakbym ustawił pod poziomicę, to by prawie że trójkąt wyszedł. Ale to wszystko zobaczycie w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że również Was zaciekawi, jak poprzednie. Wszystkim oczywiście dziękuję bardzo za subskrypcję, za komentarze, za opinie, uwagi. No cóż, nie przedłużam, nie przynudzam, zapraszam do oglądania. No i życzę miłego oglądania, miłej niedzieli, jeśli to w niedzielę oglądacie. No i oczywiście zapraszam jak co tydzień, za tydzień w niedzielę na kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć. Hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy znowu robić gaz. Ostatnio mam sezon na instalacje gazowe, że tak powiem. I tutaj będziemy musieli zrobić taki myk, bo tam wymieniali piony. W bloku, w kamienicy. Wymieniali te piony i u pani w mieszkaniu, tam jeszcze instalacja gazowa, chyba od czasu, kiedy powstała, dość wiekowa. I tam w dwóch punktach wycieki wykryli i kazali jej to, licznika nie ściągnęli, ale kazali jej usunąć. I tutaj pani zdecydowała się na wymianę odcinka w mieszkaniu właśnie tej instalacji gazowej, czyli bo tam do mieszkania wprowadzili nową rurę. I w tą rurę, która weszła już do mieszkania z korytarza, trzeba będzie się wpiąć z nową instalacją, czyli tutaj też oczywiście miedziankę zastosuję. Całą tą starą instalację zdemontuję,
pociągnę nową miedzianą, no i tam jest do podłączenia piec dwufunkcyjny, no i kuchenka gazowa, tam był jeden zaworek, tylko zresztą jak będę nagrywał, to zobaczycie, tam do tego pieca dwufunkcyjnego w ogóle nie było nawet w ogóle zaworu, nie? Także tam zawór założymy, no i nowy do kuchenki też zawór założymy. No i tą całą instalację od właśnie tej nowej rury, gdzie się wepnę, do urządzeń wszystko nowe pociągnę, bo podłączam i no, miejmy nadzieję, że będzie miała Pani na dłuższy okres spokój. Także co, jedziemy i do zobaczenia jak zawsze na miejscu. No i tu pracę zaczynamy oczywiście od zamknięcia gazu przy liczniku. I teraz możemy iść rozbierać instalację. Tutaj mamy do odłączenia i kuchenkę, i ten piecyk dwufunkcyjny. Zaczynam od kuchenki, czyli wykręcam wąż. No i jeszcze tutaj muszę wykręcić, wąż jest wkręcany, także tu musiałem zacząć od kuchenki, bo tu odkręcając ten wąż nie ma ruchomej takiej mimośrodowej nakrętki, także się cały obraca przy wykręcaniu. No i wąż mamy odkręcony, go na razie na bok. I teraz będziemy odłączać instalację od piecyka gazowego. Czyli tutaj jest taki półelastyczny wąż, właśnie specjalny do piecyków gazowych. Tam na górze odkręciłem, jeszcze wykręcić go z rury. Tutaj jak widzicie, widzicie jak to było zresztą przykręcone, że to ręką mogłem no, na gwincie wygiąć tą rurę, także tutaj gdzieś też puszczało. No i teraz to wykręcam, bo to oczywiście użyję jeszcze ponownie. Tylko to mufę będę musiał wykręcić, bo tu już nie będę tak kombinował z mufami, tylko ten wąż bezpośrednio przykręcę do zaworu. I tutaj morsem sobie mufę skontrowałem, no dość solidnie było wkręcone, ale no, mors i klucz hakowy dają radę. No i to mamy odzyskane, ta mufa idzie na bok, do śmieci. I teraz po kolei tą całą instalację rury będziemy wykręcać. Tu jak widzicie, to wszystko latało, luźne było. No, zaczynam od rury właśnie, która doprowadzała gaz do piecyka. Wykręcam ją oczywiście, żeby potem móc wykręcić tą poziomą rurę. Tutaj było tak lekko poskręcane, że no nie musiałem rur ciąć i wszystko rozkręcałem. Tutaj jedyne małe utrudnienie, że
to szło za rurami doprowadzającymi, odprowadzającymi wodę, czyli za tymi rurami wodnymi. No i tam musiałem uważać, żeby tego po prostu nie uszkodzić. No i tą rurę mamy wykręconą. Jak widzicie, no tutaj było tych łączeń bez liku. No i teraz ta pionowa rura. Tutaj też specjalnych oporów nie stawiała, także nie było jakiegoś większego problemu z wykręceniem jej. Jak widzicie, wystarczy kluczem poluzować i później już ręką można wykręcać. No ale tak wspominałem wcześniej, te rury chyba były montowane jeszcze jak gaz był w tym budynku doprowadzany. Naprawdę są mocno zabytkowe, połatane. No i teraz zostaje nam rura ta, która szła pod sufitem. No i tu, jak widzicie, też nie ma większego problemu z odkręceniem jej. Teraz przy odkręcaniu ona doszła do ściany, także ją tutaj leciutko podważę, odsunę. I mamy rurę odzyskaną. I zostanie nam ostatni odcinek, który był właśnie w przedpokoju. I tą rurkę jeszcze musimy wykręcić, a to, co z korytarza już tutaj wchodziło, to już zostawiamy, bo to jest nowa rura. Tylko jeszcze tą musimy wykręcić i tutaj tak to zrobiłem, że otwór ściany, że tak powiem, nie naruszyłem i przylotówka będzie ładnie wyglądała bez robienia jakiejś tam wielkiej ubytków w ścianie czy większych dziur. No i tutaj tą rurę jeszcze zostawię, sobie odmierzę i tą rurę użyję jako przelotówki, tylko sobie ją długość, grubość ściany odmierzę mazaczkiem, żeby wiedzieć, ile przyciąć, i część z tej rurki po prostu kawałeczek zostawię. No i tutaj zaznaczę, żeby gwint ściąć. Z drugiej strony mazaczkiem zaznaczę. Potem ją wyciągnę i dotnę właśnie ten odcinek, który jest mi potrzebny. Tutaj już tą rurkę mam i teraz odcinam tam, gdzie został gwint.
No i teraz to, co z drugiej strony zaznaczałem, będę miał właśnie ten odcinek, który posłuży jako przelotówka dla rury miedzianej. No, a to resztę do kolekcji. Tu jeszcze to trochę przeszlifuję, wyrównam te cięcie, żeby ładnie wyglądało, bo to zostanie na wierzchu. No i tu, jak widzicie, otwór ładny został. Teraz tą rurkę przełożę i tutaj będę mógł przełożyć właśnie już rurkę miedzianą. Teraz tak, teraz muszę przygotować właśnie przejściówkę z tej rury stalowej na miedź. No i to od razu wkręcę i będę mógł rozprowadzać już nową instalację gazową. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby to dobrze skręcić, bo później jak się całość złoży, no ciężko o poprawki. I teraz tak, pierwszy odcinek rury przymierzamy. Tylko tu standardowo końcóweczkę obcinam. No, dzisiaj o gradowniku nie zapomniałem. Graduję te miejsce cięcia. No, ktoś mi tam wytknął w którymś vlogu, że nie gradowałem. No, faktycznie zapomniałem gradownika. Dzisiaj już miałem, także robię tak, powinno być. I teraz tak, przekładam tutaj rurkę, żeby sobie odmierzyć, jaki odcinek potrzebny. Teraz tak, przystawiam łuk lub kolanko, jak to tam nazywa. Zaznaczam miejsce cięcia. No i obcinamy.
No i mamy rurkę, przygotowany odcinek. Teraz będę mógł zaprasować kolanko. Zawsze trzeba pamiętać, żeby tą rurkę dopychać do końca kielicha, żeby dobrze to połączyć szczelnie. No i teraz kolejny odcinek, ten właśnie poziomy wzdłuż sufitu. No tutaj mam długie sztangi, także sobie miareczką radzę, odmierzę jaki odcinek potrzebny. Końcóweczkę odcinamy. No i teraz odmierzamy ten potrzebny nam odcinek. Powiem Wam, że ten obcinak, który mam z grzechotką, jest bardzo wygodny. Fajnie się tym docina rurki. Co prawda będę musiał już kółko tnące zmienić, bo się trochę stępiło, ale generalnie urządzonko jest rewelacyjne. No i teraz tutaj założymy łuk kolejny. Jeszcze przed zaprasowaniem jedna przymiarka. Tam, jak zauważyliście, w przedpokoju jeszcze tego nie zaprasowałem. Po prostu łatwiej operować, przymierzając wszystko. Tutaj ten łuk możemy już zaprasować. Teraz tak, tu już włożymy, ale tam jeszcze nie będę zaprasowywał, żeby właśnie jeszcze móc manewrować tymi rurami.
I teraz tutaj zwróćcie uwagę właśnie na krzywiznę sufitu w tych starych blokach. Chciałem tutaj zrobić podpoziomiczkę ładnie, no tylko że zbyt duży skos był, chciałem oczko złapać, to zobaczcie jaka różnica jest w suficie, jakby to miało być pod poziomicę, także można powiedzieć, że olałem tą poziomicę i starałem się to tak pod sufit dopasować. I tutaj zaznaczam punkt pod uchwyt. Uchwyt tutaj od razu założę, oczywiście nie będę tego już tak dokręcał na sztywno, ale ten uchwyt mi jest potrzebny, żeby ta rura była właśnie w poziomie, po to, żebym mógł dopasować potem już tą rurę, która będzie schodziła w dół. I teraz sobie ją tylko założę, złapię, żeby po prostu ten uchwyt ją na razie podtrzymywał do dalszych pomiarów. I tu właśnie kolejne odmierzenie. Tutaj muszę zejść na tą samą wysokość, jak była ta stara rura, bo tam, jak zwróciliście uwagę, są przygotowane właśnie miejsca, żeby ta rura pod ścianą szła. Chociaż tu będzie zdecydowanie węższa, bo tu rurę 18 kładłem, a stara rura była 3/4 cala. No i tutaj pionową rurę też już mamy dociętą. Teraz tak, tu jeszcze przymiareczka, żeby to ładnie właśnie się tutaj zmieścić. Tutaj już mogę tą rurkę na razie uwolnić, tak ją muszę zdjąć, żeby to wszystko razem sprasować i potem dopiero założyć. No tutaj właśnie ta rura na odprowadzenie spalin trochę przeszkadza, ale można ją wyjąć, także tu nie będzie problemu. Tam jakby nie można było wyjąć, też bym sobie pewnie poradził, ale po co sobie utrudniać, jak można ułatwiać pracę. No i to mamy. Tutaj potem przełożę całą tą właśnie konstrukcję, dlatego tą rurę na spaliny wyjęłem z komina. Po prostu wygodnie jest zaprasować tutaj, że tak powiem, na podłodze, niż tam pod sufitem.
No i teraz widzicie, sobie przełożyłem całą konstrukcję, tu już mogę założyć, buchwyt zamocować. Rurę na spaliny z powrotem na swoje miejsce. Tu już mogę dokręcić. Tak powinno być, na sztywno. No i tutaj też już mogę zaprasować, bo w sumie zostało na dole rozprowadzenie tej instalacji. No i tutaj właśnie w przedpokoju też już mogę zaprasować sobie. No i pod sufitem pracę mamy zrobioną. Teraz przymiarki właśnie tu na dole. Trzeba tutaj rozprowadzić właśnie do piecyka i do kuchenki. Tutaj ten łuk od razu już też zaprasuję. Na razie tutaj nie robię dalej, jeszcze tutaj uchwyty muszę, tak jak widzicie, no tutaj te krzywizny ściany są dość spore, no ale to w tych starych kamienicach czy tych blokach poperelowskich, no można powiedzieć, że norma. Zaznaczam punkty wiercenia na uchwyty. Tutaj na górze uchwyt już od razu będę mógł sobie założyć. No i tutaj rurkę skręcić, bo tu już na górze nic więcej nie będę robił, także to można już tutaj zrobić na gotowo. I teraz tak, teraz musimy się wpiąć w ten łuk, który zaprasowałem na dole i odmierzyć pod trójnik. Tutaj rurkę sobie ustawiam, trójnik przyłożę na rurkę i przy końcu kielicha zaznaczę sobie miejsce cięcia. Bo tutaj musimy gaz właśnie do piecyka doprowadzić. No i to wszystko robię właśnie na zewnątrz, tutaj ten trójnik, te wszystkie rozprowadzenia z trójnika właśnie na zewnątrz będę zaprasowywał z tego względu, że tam no, ciężko z podejściem jest z uwagi na to, że idą te rury wodne.
Teraz jeszcze przed zaprasowaniem jeszcze jedna przymiarka. Czy tam odpowiednio docięłem, żeby potem tych rur gdzieś tam nie naginać, nie wyginać. Żeby to w linii prostej szło do przyłączenia do pieca. Chociaż tam małe przesunięcie może być, bo ta rurka żółta, co tam widzicie na piecyku, jest na tyle elastyczna, że można ją dopasować. I tutaj już to na trójniku zaprasowuję. Tutaj właśnie teraz w przymiarkę na razie na sucho ten przewód założyłem. No i oczywiście nowy zawór do tego piecyka gazowego. I tutaj bez żadnych mów, jakichś dodatkowych połączeń, po prostu bezpośrednio do tej rurki wkręcę zawór, a od dołu tego zaworu już podejdzie rurka miedziana. Teraz tutaj tylko sprawdzam uchwyt, czy z dobrej strony przykręcam. No i już dokręcam na gotowo tutaj tą rurkę. No i mamy gotowe. Teraz właśnie tutaj przygotowuję do podłączenia rurki miedzianej do zaworu. Też od razu już skręcam na gotowo. No i tak przygotowany zawór tutaj złapię na razie na sucho. Nie będę tego jeszcze tak do oporu dokręcał, ale uszczelkę już tam założyłem, żeby potem o niej nie zapomnieć, chociaż pewnie jak będę sprawdzał, jakbym sprawdzał, a zapomniał, wyszłoby, że nie ma uszczelki. No i teraz tutaj sobie odmierzam odcinek, żeby połączyć to z trójnikiem. Mówię, tutaj na tej żółtej rurce akurat nawet tam centymetr w tą czy w tą, w tym przypadku tutaj nie gra roli, bo ta rurka jest na tyle elastyczna, że można ją sobie ułożyć. No i tak przygotowaną rurkę, tak widzicie, na razie na sucho składam, czy wszystko pasuje.
Teraz jeszcze ostatni prosty odcinek. Doprowadzenie właśnie gazu do kuchenki gazowej. Tylko tutaj muszę też przygotować podzawór do kuchenki, no i końcówki. Tutaj z dwóch stron będzie ta właśnie mówka. Jeszcze przymiarka, jaki odcinek odciąć. Tu akurat też tam nie ma specjalnego znaczenia, czy centymetr w tą, czy w tą, bo tu jest wąż elastyczny, także byle gdzieś tam za głęboko, no za długiej rurki nie było, ale tam mówię, centymetr w tą, czy w tą, to nie ma specjalnego znaczenia w tym przypadku. No i teraz przygotuję, to takie 3 potrzebuję, no muszę to powijać, żeby potem móc poskręcać oczywiście. 3 sztuki z tego względu, że dwie idą na zawór i jedna będzie szła do węża. I teraz tak, tu jedną od razu do węża przykręcę, bo później po prostu będzie łatwiej jest zaprasować niż na tym przykręcać, chociaż i tak powiem, tam jest taka możliwość, że ten wąż będzie można wykręcić. Bo te srebrne węże, jak zauważyliście, one się obracają całe, są sztywne tutaj. Te żółte węże do gazu mają tą mimośrodową nakrętkę, także łatwiej jest je montować. Mają uszczelkę, tutaj trzeba uszczelniać gwint, gdzie się wkręca. No i wąż na razie zostawiamy. Teraz z dwóch stron będziemy przykręcać do zaworu. No i mam przygotowane. Teraz z jednej strony zaprasujemy na rurce. Teraz tak, to musimy rozebrać, dlatego też właśnie nie zaprasowywałem tego wszystkiego, bo jeszcze tutaj na trójniku to wszystko musimy zaprasować, bo jak widzicie tam no, między tymi rurami no trochę słabo by było podejść z tą szczęką, żeby to zaprasować. I o wiele wygodniej jest powiedzmy ten trójnik cały, te wszystkie rurki zaprasować na podłodze sobie.
Tylko jeszcze jedna sucha przymiarka. Czy to wszystko przejdzie? Ustawić to jak powinno być i możemy na trójniku wszystko zaprasować. No i tu mamy gotowe, możemy to założyć. Teraz na łuku jeszcze nie będę zaprasowywał. Teraz jeszcze pozaznaczam właśnie punkty na uchwyty. Żeby ta cała konstrukcja się w tych uchwytach porządnie trzymała. Także tutaj jak te uchwyty pomocuję, wtedy będę mógł na tym kolanku przy ścianie, na tym łuku przy ścianie zaprasować jeszcze oczywiście ten zawór zaprasować, dlatego na łuku na samym końcu, żeby móc tym operować, wyginać, żeby swobodnie móc zapracować wszystkie te kształtki. I tak, tutaj już teoretycznie będę mógł zaraz złapać, tylko jeszcze oczywiście zaprasować tutaj przy tym zaworze, ustawić ten zawór jak powinien być. No i tutaj już też w uchwyt można złapać rurkę. Teraz już możemy tutaj właśnie na łuku zaprasować, bo już mamy wszystko w tych ciasnych miejscach pozaciskane. Także zostanie nam jeszcze wyjście z zaworu tylko przy kuchence. I tutaj też już w uchwyt można złapać. I tutaj już podokręcać ten odcinek, bo tutaj już jest zrobione na gotowo.
Tutaj już ten wąż przyłączeniowy, tą rurkę przyłączeniową też już można dokręcić na gotowo. No i tutaj kolanko w dół. Tylko jeszcze właśnie połączenie z tą końcówką, żeby na wąż było i standardowo odmierzyć, tak żeby to można było połączyć, czyli tą jedną długość wydłużamy o następną. Nawet z leciusieńkim zapasem można wziąć. No i teraz połączymy te kolanko, wąż, to potem wszystko połączymy z zaworem. No i teraz te kolano właśnie wsuwamy w tą końcówkę przy zaworze. Ostatnie zaciśnięcie, instalacja jest zrobiona, jeszcze wąż pozostanie podłączyć do kuchenki i posprawdzać wszystko. No i oczywiście tutaj jeszcze rurkę założyć, w uchwyt przykręcić. No i praktycznie instalację gazową mamy wymienioną, zrobioną. Teraz jeszcze, no oczywiście trzeba kuchenkę z powrotem podłączyć. Wąż ułożyć, żeby ładnie kuchenka dochodziła do ściany, dokręcić to, żeby tam no, jakichś wycieków nie było. No i teraz idziemy odkręcić gaz z powrotem. No i teraz musimy odpowietrzyć ten układ cały, posprawdzać, czy wszystko działa. Tutaj odpowietrzam bez ognia, że tak powiem, wypuszczam, żeby gaz wypchał te całe powietrze z rur, z instalacji. No i tutaj oczywiście piec trzeba odpowietrzyć, odpalić go z powrotem. Tutaj najlepiej właśnie puszczając ciepłą wodę, on się powinien załączyć i zacząć grzać wodę.
No i tutaj on się ładnie odpalił, temperatura rośnie, także jest ok. No i teraz posprawdzać szczelność oczywiście, wszystkie, przynajmniej ja tak robię, że wszystkie punkty, które łączyłem, wszystkie po kolei sprawdzam detektorem. No i zaczynamy tutaj od przedpokoju, gdzie te przyłącze było. I wszystkie punkty łączenia po kolei sprawdzam. A sprawdzam dlatego, że no, co prawda raz, ale zdarzyło mi się, że przegapiłem, że w jednej kształtce nie było uszczelki, nie zauważyłem, zaprasowałem i był wyciek, także no, lepiej 2 razy sprawdzić niż raz doprowadzić do tragedii. Także co do gazu jestem wyczulony i tutaj no, szczególnie zwracam uwagę właśnie na koniec pracy na sprawdzanie szczelności, dokładne sprawdzanie szczelności każdego jednego punktu. Bo mimo, że kształtki się kupuje w hurtowni, nowe, zapakowane, ale i nawet gdzieś tam w fabryce mogą przeoczyć lub uszczelkę można przez przypadek zerwać lub może nie być i no, potem może dojść do tragedii, także tutaj trzeba zwracać uwagę szczególną. No i to tyle. Jest, moi drodzy, zrobione. Powiem wam tak, jedna rzecz mi się tam nie podobała, a mianowicie strasznie, ale to naprawdę strasznie krzywe ściany. Chciałem pod poziomiczkę ustawić rury, no to tam różnica pod sufitem była na niespełna, nie wiem, 1,5 metra, było około 3-4 cm różnicy. No masakra, powiem wam. Ale no na ścianie też krzywizny strasznie, no tego nie lubię, bo no raczej trzeba do ściany tą rurę ustawiać, nie pod poziomicę, bo pod poziomicę po prostu się nie da tego zrobić, bo to by strasznie uciekało, ale do rzeczy. Większość rur, znaczy tutaj nie musiałem ciąć, bo te rury się praktycznie same rozkręcały. No jak widzieliście, tam część to wziąłem i ręką wykręciłem. I tam nie dziwota, że tam nieszczelności były. Także wszystko wyrzuciłem do tej nowej rury, która tam właśnie w przedpokoju, jak widzieliście, wychodziła, i tam się wpiąłem już z tą miedzią i wszystko puściłem nowe zawory dałem, bo tamte strasznie ciężko chodziły, też nie wiem, być może trzymały, ale no jak już wymieniać, to nie ma sensu wstawiać iluś tam letnich zaworów starych. Zresztą tu tam pan powiedział, że jak już nowe, to nowe, nie ma sensu dawać. Nie ma sensu dawać starych zaworów do nowej instalacji. Także jeden tam 3/4, jeden półcalowy do kuchenki. Tak jak sprawdziłem, jak widzieliście, piec, bo tam piec dwufunkcyjny, to trochę gazu potrzebuje, ale
Rurę 18 dałem, także spokojnie starczy, piec się ładnie odpala, kuchenka się odpala. Także no, generalnie zrobione, tylko tak mówię, te całe krzywizny mi się tam strasznie na tych ścianach nie podobały, ale no, są rzeczy, których się nie przeskoczy, szczególnie w tych starych kamienicach powojennych, to zresztą wszyscy wiecie, jak to się budowało. No ale summa summarum, no najważniejsze, że tutaj pan zadowolony jest, nie miał zastrzeżeń, tam posprawdzałem wszystko jak zawsze, chyba też będzie widać, nigdzie wycieków nie było, zresztą no, też chcę spać spokojnie. Dobra, to tyle, ja sobie jadę dalej, Wam dziękuję, no i do zobaczenia przy następnych materiałach jak zawsze, cześć!